Jest cicha epidemia, która się rozprzestrzenia. Ludzie żyją życiem, którego nie wybrali. Wypowiadają słowa, których nie przemyśleli. Gonią za marzeniami, które nie są ich własne. Co pomyślą, jeśli to zrobię? Jak na mnie spojrzą, jeśli to powiem? Czy będę dobrze postrzegany, jeśli to założę? I wtedy coś umiera. Mała, wewnętrzna śmierć. Twój głos i pragnienia odchodzą. Nietzsche był jednym z pierwszych, którzy zdiagnozowali tę zbiorową schizofrenię. To wirus aprobaty i prawie wszyscy jesteśmy zarażeni. Friedrich Nietzsche obserwował z przerażeniem to, co nazywał instynktem stadnym. Tę chorobliwą kompulsję szukania aprobaty, to uzależnienie od potwierdzenia, to dobrowolne niewolnictwo wobec spojrzenia innych. Jednostka zawsze musiała walczyć, by nie być zdominowana przez tłum, pisał. Jeśli spróbujesz tego, często będziesz samotny, a czasem przestraszony. Ale żadna cena nie jest zbyt wysoka za przywilej bycia panem samego siebie. Ale sprzedałeś ten przywilej tanio. Wymieniłeś swoją autentyczność na polubienia, swoją prawdę na akceptację, swoją wyjątkowość na przynależność. I teraz żyjesz w więzieniu bez krat, najokrutniejszym ze wszystkich, bo sam jesteś strażnikiem. Pytanie, które Nietzsche pozostawia w przestrzeni, brzmi: jak długo jeszcze będziesz żył jako niewolnik spojrzenia innych, zanim zrozumiesz, że nigdy nie byłeś wolny? Co jest najbardziej ludzkie? Pytał Nietzsche. Oszczędzić komuś wstydu. Dlaczego? Bo wstyd jest naszym najcięższym łańcuchem. Strach przed osądem, ośmieszeniem, wykluczeniem to kontroluje nas bardziej niż jakikolwiek dyktator. Nie zdajesz sobie sprawy, ale każda twoja decyzja przechodzi przez niewidzialny filtr. Co pomyślą? Twoje ubrania, twoje opinie, twoje marzenia? Wszystko skażone chorobliwą potrzebą aprobaty. Stałeś się aktorem na pełny etat, odgrywającym własne życie dla wyimaginowanej publiczności. Nietzsche widział to z brutalną jasnością. Nie ma faktów, są tylko interpretacje, ale pozwoliłeś, by interpretacje innych stały się twoimi faktami. Opinia innych stała się twoją rzeczywistością. Zewnętrzny osąd twoją wewnętrzną prawdą. Żądanie pewności jest oznaką słabości, ostrzegał. A jakiej pewności szukasz najbardziej desperacko, jeśli nie pewności bycia zaakceptowanym? Poświęcasz swoją autentyczność na ołtarzu aprobaty, czekając, aż inni potwierdzą twoją wartość. Ale oto okrutna ironia. Im bardziej szukasz akceptacji, tym mniej godny szacunku się stajesz. Im bardziej starasz się podobać, tym mniej jesteś interesujący. To błędne koło, w którym poszukiwanie potwierdzenia niszczy dokładnie to, co mogłoby cię uczynić wartościowym. Twoją wyjątkowość. Nietzsche ukuł termin moralność stadna, by opisać to zjawisko. Jak owce podążamy za stadem, przerażeni możliwością bycia innymi, wyróżniania się, myślenia samodzielnie. Moralność to instynkt stadny w jednostce, diagnozował. Tak głęboko zinternalizowałeś społeczne oczekiwania, że nawet nie zauważasz, kiedy zdradzasz samego siebie. Twoje wartości nie są twoje, to społeczne implanty. Twoje przekonania nie narodziły się z refleksji, zostały odziedziczone po konsensusie. Zobacz, jak cenzurujesz swoje myśli, zanim jeszcze je wyrazisz. Jak dostosowujesz swoje opinie, by nie wywołać dyskomfortu. Jak wybierasz swoje marzenia w oparciu o to, co jest godne szacunku. Stałeś się własną policją myśli. Myśl o samobójstwie jest wielką pociechą, pisał Nietzsche, nie broniąc tego czynu, ale uznając, że nawet nasze najciemniejsze myśli są kontrolowane przez strach przed osądem. Nie możesz nawet myśleć swobodnie, bez obawy o to, co to o tobie mówi. Moralność stadna nie tylko ogranicza twoje działania, kolonizuje twój umysł. Nie tylko działasz tak, jak inni oczekują. Myślisz tak, jak chcą, żebyś myślał. I nazywasz to wolnością, bo możesz wybierać między kolą a Pepsi. Każda głębia kocha maskę, zauważył Nietzsche. Ale jest różnica między ochroną swojej głębi, a życiem w permanentnej masce. Pomyliłeś grę z tożsamością. Ile wersji ciebie istnieje? Zawodowa, rodzinna, towarzyska, cyfrowa. Każda starannie skonstruowana, by maksymalizować akceptację i minimalizować konflikt. Stałeś się egzystencjalnym kameleonem, zmieniającym barwy w zależności od otoczenia. Nie ma zjawisk moralnych,
są tylko moralne interpretacje zjawisk, wyjaśnia Nietzsche. Ale pozwoliłeś, by interpretacje innych definiowały twoją moralność. Nie działasz z zasad, działasz dla pozorów. Ciężar tej maski jest druzgocący. Energia wydatkowana na utrzymanie gry, ciągły strach przed zdemaskowaniem, niepokój, że nie sprostasz oczekiwaniom. Żyjesz w permanentnym napięciu, zawsze włączony, zawsze odgrywający rolę. A najbardziej tragiczne? Maska w końcu zrasta się z twarzą. Nosisz ją tak długo, że zapominasz, kim jesteś pod spodem. Gra staje się twoją osobowością. Fałsz staje się twoją rzeczywistością. Strach jest matką moralności, oświadczył Nietzsche. A twój największy strach? Być odrzuconym, wykluczonym, osądzonym jako nieodpowiedni. Ten prymitywny terror nieprzynależności do grupy wciąż rządzi twoją współczesną psychiką. Ale dlaczego dajesz tyle władzy spojrzeniu innych? Bo w głębi duszy nie ufasz własnemu osądowi. Oddałeś na zewnątrz swoją samoocenę. Potrzebujesz, by inni potwierdzili twoją wartość, bo nie potrafisz sam jej sobie potwierdzić. Dojrzałość człowieka oznacza odzyskanie powagi, którą miał jako dziecko podczas zabawy, pisał. Dziecko nie prosi o pozwolenie na bycie. Po prostu jest, ale straciłeś tę pierwotną pewność. Teraz potrzebujesz aprobaty, nawet po to, by istnieć. Osąd innych ma władzę tylko nad tym, kto w siebie wątpi. Zewnętrzna opinia rani tylko tego, kto nie ma wewnętrznej opinii. Boisz się spojrzenia innych, bo twoje własne spojrzenie jest puste. Nie ma wiecznych faktów, jak nie ma absolutnych prawd, przypomina nam Nietzsche. Ale traktujesz opinię innych jak absolutną prawdę. Traktujesz chwilowy osąd jak wieczny wyrok. Stań się tym, kim jesteś, nawoływał Nietzsche. Ale stawanie się sobą ma cenę, którą niewielu chce zapłacić. Początkową samotność, niezrozumienie, osąd. Bycie autentycznym oznacza zawodzenie oczekiwań. Oznacza mówienie nie, gdy wszyscy oczekują tak. Oznacza wybieranie swojej drogi, gdy wszyscy wskazują inny kierunek. To akceptacja bycia źle zrozumianym, źle zinterpretowanym, źle osądzonym. Trzeba wielu wrogów, by uczynić człowieka, prowokował. Nie dlatego, że konflikt jest dobry sam w sobie, ale dlatego, że autentyczność nieuchronnie rodzi opór. Gdy przestajesz być tym, kim inni chcą, niektórzy znienawidzą cię za to. Ale oto wyzwalający paradoks. Gdy akceptujesz bycie znienawidzonym za bycie sobą, odkrywasz, że nienawiść traci swoją moc. Gdy przyjmujesz możliwość odrzucenia, odrzucenie traci swój terror. Co mnie nie zabija, czyni mnie silniejszym. To obejmuje osąd, krytykę, odrzucenie. Za każdym razem, gdy wybierasz bycie autentycznym mimo ceny, twoja wewnętrzna siła rośnie. Za każdym razem, gdy wolisz swoją prawdę od aprobaty innych, twoja wolność się poszerza. Nietzsche zaprasza nas do przekroczenia prostej dychotomii aprobata, odrzucenie. Nie chodzi o to, by stać się socjopatą, który ignoruje wszystkich. Chodzi o znalezienie wewnętrznego centrum grawitacji. Trzeba mieć chaos w sobie, by urodzić tańczącą gwiazdę. Ale boisz się własnego chaosu. Wolisz sterylny porządek konformizmu od twórczego chaosu autentyczności. Prawdziwa wolność to nie niedbanie o nikogo. To dbanie z miejsca siły, nie potrzeby. To wybieranie połączeń przez pokrewieństwo, nie przez brak. To cenić opinię przez szacunek, nie przez zależność. Ten, kto walczy z potworami, musi uważać, by sam nie stać się potworem. Potworem tutaj jest kompulsywna potrzeba aprobaty. Walka z nią nie oznacza stawania się niewrażliwym, ale rozwijanie selektywnej wrażliwości. Możesz rozważać informację zwrotną bez bycia jej niewolnikiem. Możesz cenić relacje bez gubienia się w nich. Możesz żyć w społeczeństwie bez bycia przez nie połkniętym. Musisz być gotów spłonąć we własnym płomieniu. Jak mógłbyś się odnowić, nie stając się najpierw popiołem? Wyzwolenie ze spojrzenia innych wymaga symbolicznej śmierci. Śmierci ja, które żyje dla innych. Pierwszy krok jest brutalny. Rozpoznać swoje niewolnictwo. Przyznać, że nie jesteś wolny. Że twoje wybory są dyktowane przez strach. Że twoje życie to przedstawienie dla publiczności, która nawet nie zwraca uwagi. Drugi jest jeszcze trudniejszy. Zaakceptować dyskomfort autentyczności. Zacząć od małego. Wyrazić niepopularną opinię. Dokonać wyboru, który zawodzi oczekiwania.
poczuć dyskomfort i się nie wycofać. Nie ma skrótów do żadnego miejsca wartego odwiedzenia. Wewnętrzna wolność jest zdobywana decyzja po decyzji, autentyczny wybór po autentycznym wyborze. To proces, nie wydarzenie. Trzeci krok jest najbardziej wyzwalający. Odkryć, że świat się nie kończy, gdy kogoś zawodzisz, że odrzucenie nie zabija, że bycie niezrozumianym to nie wyrok śmierci, ale często znak, że jesteś na właściwej drodze. W samotności samotnik pożera samego siebie. W tłumie wielu go pożera. Teraz wybierz. Nietzsche rozumiał, że prawdziwe tworzenie siebie, wartości, sztuki dzieje się w samotności. Ale samotność to nie izolacja. To przestrzeń, gdzie znajdujesz swój głos bez szumu cudzych oczekiwań. To cisza, w której twoja prawda może wreszcie przemówić. Myśli, które przychodzą jak gołębie, prowadzą świat, ale gołębie nie latają w hałaśliwych tłumach. Potrzebują spokoju, by przycumować. Twoja najgłębsza prawda pojawia się tylko wtedy, gdy przestajesz odgrywać rolę. Twórcza samotność to miejsce, gdzie zaprzyjaźniasz się ze sobą, gdzie uczysz się lubić własne towarzystwo, gdzie odkrywasz, że jesteś wystarczający z lub bez zewnętrznej aprobaty. Trzeba wciąż mieć chaos w sobie, by móc urodzić tańczącą gwiazdę. Ale twórczy chaos rozkwita tylko z dala od niespokojnego spojrzenia tłumu. Nietzsche nie oferuje pocieszenia, oferuje przebudzenie, a przebudzenie boli. Uświadomienie sobie, że żyłeś jako niewolnik spojrzenia innych, jest druzgocące. Uznanie, że nazywałeś więzienie wolnością, jest upokarzające. Przyznanie, że wymieniłeś autentyczność na akceptację, jest bolesne. Ale ból przebudzenia jest lepszy od snu niewolnictwa. Człowiek jest czymś, co należy przezwyciężyć. A pierwszą rzeczą do przezwyciężenia jest twoja chorobliwa potrzeba aprobaty. Amor fati. Kochaj swoje przeznaczenie. Ale najpierw je wybierz. Przestań pozwalać innym pisać twój scenariusz. Przestań grać w filmie cudzego życia. Przestań być statystą we własnej egzystencji. Ostateczne pytanie nie brzmi, czy możesz żyć bez aprobaty. Nie możesz, jesteś człowiekiem. Pytanie brzmi, czy możesz przestać żyć dla aprobaty? Czy możesz przekształcić kompulsywną potrzebę w świadomy wybór? Stań się tym, kim jesteś, ale najpierw przestań być tym, kim nie jesteś. Przestań grać, przestań się podobać, przestań żebrać o akceptację dla fałszywej wersji siebie. Tak, stracisz niektórych ludzi. Tak, będziesz osądzany. Tak, spotkasz się z niezrozumieniem. Ale zyskasz coś nieskończenie cenniejszego. Posiadanie samego siebie. Co mnie nie zabija, czyni mnie silniejszym. A zabicie potrzeby aprobaty cię nie zabije. Wyzwoli cię. Będzie bolało jak diabli. Ale po drugiej stronie tego bólu jest coś, czego nigdy nie doświadczyłeś. Prawdziwa wolność. Wybór należy do ciebie. Kontynuować jako wygodny niewolnik, czy stać się niewygodnym panem samego siebie. Pozostać uwięzionym w spojrzeniu innych, czy wreszcie nauczyć się ufać własnemu. Nietzsche dokonał swojego wyboru. Zmarł szalony i samotny, ale wolny. Nie musisz posuwać się tak daleko, ale musisz przynajmniej zacząć. Pierwszy krok? Zamknąć ten film i dokonać wyboru. Jakiegokolwiek wyboru, który będzie naprawdę twój. Bez myślenia o tym, co pomyślą. Bez kalkulowania reakcji. Bez odgrywania roli dla nikogo. Tylko ty, będący sobą. Po raz pierwszy, może po raz pierwszy w życiu. Wolność jest o jedną decyzję stąd, ale to decyzja, którą tylko ty możesz podjąć. I co teraz?